Cześć, witajcie. Seria Angraf Model wydawnictwa Answer. Bojowy wóz strażacki MAN TGM Schlingmann HLF20 4x4. Grubość tego wydania mniej więcej taka. Format A4. Strażacki wóz bojowy MAN tego wydawnictwa w skali 1:25, opracowany przez Adriana Wendtke. Króciutka wzmianka na temat budowy, opisu budowy. W zasadzie cała budowa opiera się na rysunkach. Rysunków 38 zawartych na 8 arkuszach. Może tak odwrócę, będzie lepiej opowiadać. W zasadzie całą budowę opowiadają te rysunki. Po obu stronach kartki rozrysowane bardzo przejrzyście, czytelnie. I tu jest to model dla bardzo zaawansowanych modelarzy. Jak sama grubość tu pokazuje wycinanki, jest naprawdę tego bardzo dużo. Strony w tym całym zestawieniu tych rysunków są troszeczkę tak niechronologicznie poukładane, czyli te rysunki nie są chronologicznie, a zarazem i tak jak widać są jakby odwracane. Nie wiem, z czego to wynikło, ze składu, no ale tak to się przedstawia. W zasadzie i tak przy budowie należałoby to wszystkie strony, te kartki sobie rozczepić i po kolei, korzystając jakby z numeracji rysunków od 1 do 38, bo one tak się mniej więcej układają, jakby przebieg tej budowy, należy z tego korzystać. Na 27 arkuszach mamy tych 27 arkuszy, tak się składa na taką grubość. Mamy części do wycięcia, uformowania i sklejenia tego wozu bojowego, strażackiego wozu bojowego, dodam. Tak będę odwracał karteczki. Oczywiście tutaj zrobię zbliżenia do poszczególnych części kartek. Model wyposażony w całe wnętrze przedziału bojowego, czyli wszystkie akcesoria, jakie na pokładzie wóz strażacki posiada. Budowane pompy, węże, sprzęt pomocniczy. Tu autor wspomina, że najtrudniejszą częścią budowy będzie budowa przedziału kabiny. I tak jak tu widzimy, właśnie jest to wszystko wyposażone. Wnętrze kabiny, cała rama, podwozie, zawieszenie. No jest dość mocno zdetalizowany ten model. Podobny model został wydany w plastiku przez firmę Rewel. No i tych kartek tu troszeczkę jest. Jak powiedziałem, 27. Kolor w przewadze czerwieni i srebra, bo dużo rzeczy tu jest srebrnych, czyli tak zwane te blachy ryflowane, przedział jakiejś szarości. Na pewno model po otworzeniu całego przedziału bojowego z tymi elementami dodatkowymi będzie atrakcyjnie się przedstawiał. Oczywiście można dokupić części wycinane laserowo, czyli wręgi, koła,
bieżniki kół są do kupienia. Zawieszenie, proszę bardzo, zawieszenie w kolorze czarnym, rama, zawieszenie, cały napęd, wszystko jest do wycięcia, sklejenia, do zrobienia. Właśnie w tym modelu jest tyle tych stron. Oczywiście ten model mnie tutaj jakby obliguje do jego sklejenia. Już jeden model samochodu strażackiego sklejałem i powędrował do remizy strażackiej. Był to Żuk M15. Film z jego budowy jest na moim kanale. Będzie zamieszczony link z tej budowy do tego filmu. I tak może teraz zrobię tu sobie parę zbliżeń. Tu mamy rysunek numer 1. Budowa właśnie całej ramy. I budowę powinniśmy właśnie tak zacząć, jakby od numeracji, jak wskazują nam rysunki, składając poszczególne części, budując model. Tych rysunków jest, jak wspomniałem, 38. Tak, wrócę. I każdy rysunek przedstawia poszczególny etap budowy. Właśnie tak jak mówiłem, one są tak troszeczkę odwrócone, te rysuneczki. Trzeba tu sobie to chronologicznie poukładać. I tak rysunek numer 20 przedstawia właśnie wnętrze szoferki, przedziału kierowcy, przedziału załogi, drużyny. Rysunek numer 24 i cała zewnętrzna część kabiny. No naprawdę robi wrażenie ten model, patrząc tylko na rysunki. Rysunek numer 18, tylna oś. No i tu na pierwszej stronie z częściami, te części właśnie kolorowe, czerwień. W zasadzie to są wszystko części zespołu kabiny, zderzaki, przód. Tu mamy też takie 3 rysunki. Rzut z przodu, rzut z boku i z tyłu tego pojazdu. No i niektóre części tu jeszcze pokażę. Pomagając się, to następna strona. Następna. Tak jak mówiłem, jest arkuszy 27 i na przykład ten element. Zbliżę tu kamerkę. To jest
element, który w oryginale jest, tak mi się wydaje, że jest wykonany z tak zwanej blachy ryflowanej, czyli taka blacha antypoślizgowa i ona jest w kolorze srebrnym. Tu mamy takie odwzorowanie tego detalu. No i jeżeli byśmy chcieli tak naprawdę go detalizować, powinniśmy tutaj tą blachę odwzorować. Mamy tu tylko imitację w postaci nadruku, ale myślę, że dla zaawansowanych modelarzy nie będzie problemem zrobienie czegoś takiego. Ja będę musiał się zmierzyć z tym modelem. Obiecałem komuś, że go zrobię. Jeszcze troszeczkę detali. To są duże części. No, tu mamy taki duży element. Imitacja tej blachy, tu jakieś części drabiny. No, część jest troszeczkę ponumerowany. Ta numeracja odbiega daleko w ponad 200. Koła. Tu są części podwozia, zawieszenia podwozia. Tu już mamy elementy podłogi i dalej. I następna. Ja tylko się tak domyślam po wyglądzie tych elementów, co to mogą być za części. Rama nadwozia. Żeby nie zanudzać jeszcze tu. To są tak zwane żaluzje. Mogą być opuszczone, mogą być podniesione, ale raczej podniesione, bo chodzi o pokazanie sprzętu. Ostatnia strona okładki, archiwum, zdjęcia z modelami, które się do tej pory ukazały. Myślę, że pokrótce zapoznałem Was z tą wycinanką w tym krótkim pokazaniu tego, co jest wewnątrz. Jeżeli właśnie ktoś sklejał, poproszę pochwalić się modelem, pokazać, jak to Wam się udało skleić, czy jego dokładność jest dobra, sklejalność. Choć to już jest dość starszy egzemplarz modelu, ja jeszcze się nie spotkałem nigdzie na forach, żeby ktoś prezentował model wykonany z tej wycinanki, z tego wydawnictwa. W tym odcinku to wszystko. Dziękuję za uwagę i zachęcam do oglądania mojego kanału. Do widzenia. Cześć.